for the rest of this week, Z tego co wiem, wciąż mamy ferie, but we will have home groups as usual. ale grupki będą tak jak były. Wojtek's home group, Kostya, are you going to be taking Wojtek's home group? What, you don't know? No, all right. I'm sure Wojtek told his home group what's going on. Jestem pewien, że Wojtek powiedział swojej grupie, co ma robić. But our home group and Michał's home group and so on will be as usual. Ale reszta tak jak do tej pory będzie mieć. And if you're not plugged into a home group, please come and talk to me afterwards. I will point you in the right direction. A jeśli nie jesteście częścią takiej grupki, to proszę przyjdźcie do mnie, ja was wskażę wam odpowiedni kierunek. We've got Dagmara's group who's here close to where we are now. Mamy grupę Dagmary, która jest blisko tego miejsca tutaj. Mine and Benna's group, we stay near Bonarka. Moja i Benny to jest blisko Bonarki. And Michał's there in Bronovica area. A Michała w Bronowicach. And when Wojtek's back, he's also in Bronovica area. A jak Wojtek wróci, on również jest w Bronowicach. He's having a wonderful time, I'm sure, skiing. Jestem pewien, że ma świetny czas teraz jeżdżąc. After Bible studies, his second favorite thing. Ale po czytaniu Biblii on najbardziej lubi jeździć na nartach. Because he prays while he skis, you see. Bo się modli, jak jeździ na nartach. The other thing I want to tell you about is equip. Ale chcę wam jeszcze powiedzieć o Equip, o takiej... Equip, yes. We have a Europe Equip every year. My mamy co roku taką europejską konferencję Equip. Last year it was in Paris. W zeszłym roku to było w Paryżu. And it was in May. To było w maju. And Paris was very lovely in the springtime. I Paryż był niesamowity, jeśli chodzi o porę wiosenną. And this year it's in Netherlands, in Utrecht. A w tym roku to jest w Utrecht, w Holandii. 18 to 20 May. Od 18 do 20 maja. And the invitation is open to everybody. I każdy może się wybrać. You can go into NCMI International's website. Na stronie NCMI tam są te informacje. Yeah, and you can, it's ncmi.org, I think. Strona to jest ncmi.org. And you can already register there and buy the tickets to go to the Equip because they provide you with food and so on as well. Tam się można zarejestrować, oni również jedzenie zapewniają, tam wszystko jest. And if you want to know more about it, you can speak to myself or to Wojtek when he's back. A jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to możecie do mnie zagadać albo do Wojtka, jak wróci. It's an amazing time where you meet other members from around Europe. To jest niesamowity czas, kiedy spotykacie innych członków z całej Europy. We get to hear what God is doing all over Europe, in Paris, in Munich, in so many cities. Słyszymy o tym, co Bóg robi w Paryżu, w Monachium, w wielu różnych miastach. So it's a real encouragement. To jest naprawdę zachęcające. Okay. I'm going to do the teaching today. Ja będę nauczał. So you will have to put up with me. Się wytrzymać ze mną. If any of the kids want to go, you're welcome to go to the children's room on the other side. You can follow Matt there. Zapraszamy dzieci teraz na swoje zajęcia. Tam w tym pokoju naprzeciwko. He wants a ride too. Nie ma więcej dzieci? Tylko dwoje? Okay. I take it we're recording this, eh? Yeah. Nagrywamy, tak? So, how many were here for the, how shall we call it, the meeting, a service on Christmas Day, the 25th of December? Jak wielu z was było Can I see tutaj your na hands? nauczaniu 25 Good, grudnia a w fair Boże amount. Narodzenie? About almost 50%. Około 50% z was widzę. And who recalls what I taught on that day? A kto z was pamięta, o czym wtedy nauczałem? Fasting. Tak, o Fasting. poście. And I actually promised I would continue from that. I obiecałem wtedy, że będę kontynuował ten temat. So here I am back again. No to oto znowu jestem. I'm just going to recap a little bit of what I taught then, so that for those who weren't there can catch up. Troszeczkę przypomnę, o czym wtedy nauczałem, że dla tych, którzy nie byli wtedy. And one of the biggest things is we don't have specific instructions about fasting in the Bible.
Przede wszystkim to nie mamy jakichś ściśle wytyczonych reguł, jeśli chodzi o post w Biblii. So what we looked at was specific examples of people who fasted in the Bible, and we want to follow their example. Natomiast przyglądaliśmy się temu, jak poszczególne osoby w Biblii pościły i będziemy się starali iść ich przykładem. And this comes off the back of the teaching in Matthew 6 about prayer, our Father. To też jakby wywodzi się z modlitwy Ojcze Nasz, która jest opisana w Ewangelii Mateusza 6 rozdziale. And in Matthew chapter 6, after Jesus has taught them how to pray, I w Ewangelii Mateusza, po tym jak Jezus powiedział uczniom, jak się modlić, in verses 16 to 18 he says, i w wersetach od 16 do 18 on mówi tak. when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting. But only your Father who is unseen and your Father who sees what is done in secret will reward you. Od wersetu 16. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. A ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. So, by profession, I'm an analyst, Jeśli chodzi o mój zawód, to jestem analitykiem and I like to read the scriptures with an analytical mind. i lubię właśnie czytać Słowo Boże w takim podejściu analitycznym. So, one of the first things Jesus says, the first word it says, when you fast. A zatem pierwsze słowa, jakie Jezus tutaj mówi, jest gdy pościcie. When you fast, he says it twice in these verses. Gdy pościcie, 2 razy to jest w tym fragmencie So powtórzone. it's an expectation that we will fast. A zatem zawiera się w tym oczekiwanie, że my będziemy pościć. And then he tells us what we should be doing while fasting, I Jezus tutaj mówi, jak powinniśmy się zachowywać so that poszcząc, it's not obvious to others, but we do it in secret. żeby to nie było widoczne dla innych osób, tylko robić to w And very ukryciu. interesting, there's a reward for fasting. A także, co ciekawe, że jest nagroda za post. Isn't that good? Czy to nie jest dobre? So he's just taught his disciples to pray, A zatem właśnie wcześniej powiedział uczniom, że mają się and then modlić. immediately tells them about fasting and how to fast. I od razu mówi im o poście i o tym, w jaki sposób pościć. And you may remember I said, those who were here, I said that fasting is not a way to manipulate God. I o tym wspomniałem na poprzednim kazaniu, że post nie jest sposobem na to, by manipulować Bogiem. It's not a religious practice. To nie jest praktyka religijna. We're not trying to make God feel guilty and sorry for us because we're not eating. To nie chodzi o to, żeby Bóg się poczuł teraz winien albo się użalił nad nami, że my pościmy. It's not that. Nie o to chodzi. It's a way of humbling yourself, Ale to chodzi o takie uniżenie się przed Bogiem, and it's a way to keep your focus on Him and rather than on things of the world. i o skupienie się na Bogu, a nie na rzeczach, które nas otaczają. And as Jesus said there, it's a time for separation. I Jezus też powiedział, że jest to czas oddzielenia. You separate yourself, you go into your prayer closet, you forget about the things of the world. Oddzielamy się, idziemy do swojej komory modlitewnej i zapominamy, zostawiamy za sobą rzeczy tego świata. And then very quickly that we looked at some of the reasons, some of the fasts that happened in the Bible and the reasons for fasting. Mówiliśmy o rodzajach postu, jakie są opisane w Biblii, o powodach dla tego postu. And these reasons were repentance. I tymi powodami było upamiętanie. The second one was when we need God's help in a battle or a difficult situation. Drugi powód to jest wtedy, gdy potrzebujemy Bożej pomocy w czasie walki albo w czasie trudnej sytuacji. When we need direction in life. Wtedy, kiedy potrzebujemy kierownictwa w Even życiu, for the direction or the path you should go. a nawet kierownictwa prowadzenia konkretną drogą, jaką We powinniśmy saw that iść. with Ezra. Widzimy to w przypadku And Izraela. Ezra also prayed for protection in their journey, for their journey.
Izrael również modlił się o ochronę w czasie ich wędrówki. And the other reason for fasting is breakthrough. Innym powodem do postu jest potrzeba przełomu. Breakthrough in your spiritual walk. Przełomu w naszym życiu duchowym Breakthrough in your relationship with God. albo w naszej relacji z Bogiem. And then we went through Isaiah 28. If you don't remember anything, remember Isaiah 58. Potem mówiliśmy o Izajasza 58. Jeżeli niczego innego nie zapamiętacie, to zapamiętajcie Izajasza 58. That chapter of Isaiah, it lays out exactly what's not acceptable in fasting and what is acceptable in fasting. Dlatego, że ten rozdział dokładnie omawia, co należy czynić w czasie postu, a czego nie wolno czynić w czasie postu. So now I'm going to look at some real practical ways of fasting. I teraz popatrzę na praktyczne sposoby poszczenia. And I've got 7 different types of fasts you can do. Jest 7 różnych sposobów, jakie można pościć. There are overlaps with them, One się troszeczkę nakładają but na they siebie, are different. ale jednak są różne. They are different. That was very Tak, one są różne. Różnią się od siebie. So you know that and I'm sure you know that eating is an instinctual thing. Your body, you cannot go without food. Wiecie o tym, że jedzenie jest taką naszą instynktowną potrzebą. Nie można się obejść bez jedzenia. So during fasting, you need to suppress this. Jak gdy pościmy, musimy opanować tę potrzebę. And once you're able to do this, you will find after a period of time that your mind becomes very clear and you're able to commune with God much easier. Ale po pewnym czasie postu zauważycie, że nasz umysł staje się bardzo klarowny i łatwiej nam się komunikować z Bogiem. Just keep in mind that fasting doesn't increase your faith. Zauważcie, że post nie zwiększa naszej wiary. We know that the Bible tells us that faith comes from hearing and hearing by the word of God. Dlatego, że Biblia mówi, że wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. So let's have a look here at the different types of fasts. Przyjrzyjmy się tym różnym rodzajom postu. And all along the way, I'm going to caution you. Ale przez ten cały czas chciałbym też, żebyście pamiętali o pewnym ostrzeżeniu. I'll say it at the beginning and I'm going to say it again at the end and I'm going to say it during the teaching. Powiedziałem to na początku, powiem na końcu, jeszcze powiem też w trakcie. Use wisdom when you fast because you can damage your body if you don't. Wisdom. Bądźcie mądrzy w czasie postu, dlatego że może wam się stać krzywda, jeżeli nie będziecie mądrzy. Now the first kind of fast is a supernatural fast. Pierwszy rodzaj postu to post ponadnaturalny. Now it's very unlikely that any of us, and I will be called to do a fast like this. Bardzo jest to mało prawdopodobne, że ktoś z nas zostanie powołany do tego rodzaju postu. Only God will instruct somebody to do this kind of fast. Dlatego, że tylko Bóg daje instrukcje, aby podjąć się takiego Because if you postu. try and do this kind of fast in the natural, you will die. Dlatego, że Let me jeżeli say that. sami w sposób naturalny podejmiemy się takiego postu, to możemy umrzeć. Only 3 people in the Bible were called to do this fast. I tylko 3 osoby w Biblii podjęły się takiego Can postu. anybody name them? Możecie je wymienić? In Genesis it was? W Księdze Rodzaju to był It was Moses. Mojżesz. Yeah. He was the first one. On był tą pierwszą osobą. And then the second one was Elijah. A drugą osobą był Eliasz. But just before the fast, he was actually given food by an angel, so that sustained him for 40 days. Ale zanim zaczął post, to dostał jedzenie od anioła, którego podtrzymywało przez 40 dni. If an angel comes and gives you food, you know it's good food. Jeżeli anioł da ci jedzenie, to wiesz, że to jest coś dobrego. And the third one was, A trzecią osobą? yes, say it, say Tak, his name, powiedzcie to. Jesus. Jezus. Yes. Tak, Jezus. He fasted for 40 days and 40 nights in the desert. On pościł przez 40 dni i 40 And I nocy. repeat that only God will sustain you in a fast like this. I powtórzę to, że tylko Bóg może nas podtrzymać w czasie takiego rodzaju postu. So we won't spend any more time on that because, as I said, if you try this, your body has to have water. And without water, you will die. I już to powtórzę po raz kolejny, że w czasie takiego postu, o ile Bóg was do tego nie wezwie, musicie pić wodę, bo bez wody po prostu umrzecie. So the second one we're going to look at, we can call a full fast.
Drugi rodzaj postu możemy nazwać pełnym postem. And I'm not speaking from experience here because I haven't tried it. I'm only going by what I've read. I nie będę tu się opierał na własnym przykładzie, ponieważ nie przeszedłem tego rodzaju postu, And this is where you don't eat anything for a prolonged period of time, ale jest to taki post, w którym nie je się niczego przez długi okres czasu, up to 30 or 40 days. przez 30 albo 40 dni. But when you take part in this fast, you must drink water. Ale jeżeli w ten sposób pościmy, musimy pić wodę. Like the supernatural fast, if you don't drink water, you will die. Jeżeli nie jest to post ponadnaturalny, to bez picia wody po prostu umrzemy. But in a full fast, you can abstain from eating for up to 40 days. Ale w czasie pełnego postu możemy się obywać bez jedzenia przez 30 lub 40 dni. And as you begin a fast like this, the first 5 days are the most difficult. I przy takim poście najtrudniejsze są pierwsze dni, Especially if you're used to drinking a lot of caffeinated drinks like coffee or tea, w szczególności jeżeli pijemy napoje z kofeiną, takie jak kawa lub herbata. because you'll begin to experience headaches in the beginning. Dlatego, że wtedy będziemy doświadczali bólów głowy. And then as your body goes into what is called ketosis, you begin to get a furry tongue. Fairy tongue? Ketosis, Ketosis I know, but the second. the furry tongue. Rozumiem. Chodzi o to, że wchodzimy w stan tak zwanej ketozy i wtedy nasz język robi się biały. And you can actually feel aches and pains in your body. Może się też zdarzyć, że nasze ciało będzie boleć. So ketosis comes about when you begin to burn your fat. I ketoza następuje w momencie, jak ciało zaczyna spalać tłuszcz. And you may even have a smelly breath because of it. Z tego powodu można też mieć nieprzyjemny oddech. So your body begins to burn its fat reserves. Ciało zaczyna spalać swoje zasoby tłuszczu. And the more water you drink, the better it is for you because you begin to flush toxins that might have been stored in your fat. I wtedy należy pić dużo wody, bo im więcej wody pijemy, tym szybciej ciało pozbędzie się toksyn. And after about day 5 to 7, your hunger pangs start to go away. Ale po jakichś 5 do 7 dni ten ból spowodowany postem zaczyna już ustawać. And also those body aches and headaches begin to go away as well. I również bóle mięśniowe czy bóle głowy już kończą się. And even that desire that you've been suppressing to eat food will go away. Również ta potrzeba jedzenia też się zmniejsza. And you begin to get a very clear mind and you find it easier to reach out and to commune with God. Nasz umysł staje się jasny i klarowny i łatwiej jest nam się komunikować z Bogiem. And that is the best time to separate yourself and begin to spend time with God in your closet. I wtedy jest najlepszy czas na to, żeby oddzielić się dla Boga i spędzać czas w komorze modlitwy. Now, this is important where you use wisdom. I teraz jest bardzo ważne właśnie, żeby używać mądrości. Around day 30, Około 30 dnia, even maybe a little bit later, but not more than the 40th day, może nawet nieco później, około 40 dnia. depending how much fat you had in your body to burn. Depending on how much fat you have in your W body to burn, zależności od tego, ile tłuszczu znajduje się w naszym ciele, your hunger begins to return. to nasz głód zacznie powracać. And when your hunger comes back, you must eat. I wówczas, jeżeli powróci poczucie głodu, należy zacząć jeść. Because if you don't begin eating, then your body will start to consume its muscle tissue. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to organizm zacznie już konsumować tkankę And mięśniową. this is dangerous. A to staje się niebezpieczne. A reminder, you will be drinking water all the time. I jeszcze raz przypominam, należy pić wodę przez cały czas. And you might recall after Jesus' fast, which was supernatural, Możemy sobie przypomnieć post Jezusa, który był ponadnaturalny. it said on day 40 he began to feel hungry. I jest napisane, że 40 dnia Jezus łaknął. And that's exactly when Satan came along and began to tempt him. I to jest dokładnie ten moment, kiedy przyszedł szatan, aby go kusić. Again, drink water, lots of water. I jeszcze raz, pijcie dużo wody. You cannot let your body be dehydrated. Nie możecie pozwolić na utratę wody. And don't take part in this kind of fast if you have any illness in your body. I również nie można się podejmować takiego postu, jeżeli jesteśmy na coś chorzy. There's other types of fast that you can take part in.
Są jeszcze inne rodzaje postu. And the third one is actually a very good one in this situation, Trzeci rodzaj postu jest bardzo dobry w where określonych you may not, sytuacjach. where you may have illness in your body. Na przykład wtedy, kiedy właśnie cierpimy na jakąś chorobę. And this is called a Daniel fast. I to się nazywa postem Daniela. I'm sure most of you have heard the expression a Daniel fast. Na pewno wielu z was słyszało to określenie post And Daniela. it's named after Daniel in the book of Daniel, of course, Oczywiście pochodzi to od Daniela, jest opisane w księdze Because Daniela. he chose not to eat any of their sweet foods, their non-nutritional foods. Dlatego, że on się zdecydował na to, żeby nie jeść tych wszystkich pokarmów, które mu oferowano, tych odżywczych, non-nutritional? Non-nutritional, yes. Takich, które nie były Food not odżywcze. good for you, yeah. Takich, które nie były dobre dla jego organizmu. The delicacies that were always on offer for them in the king's court. I również tych wszystkich przysmaków, które tam na dworze króla były mu oferowane. He chose to eat only fruit and vegetable. Zdecydował się jeść tylko warzywa i owoce. So that's why it's called a partial fast, because you choose to abstain from eating anything that might be pleasant to you. I dlatego to się nazywa postem częściowym, bo polega na wstrzymywaniu się od pewnych smacznych potraw. Actually, some will find the fruit and vegetables more pleasant than the other food, I'm sure. Na pewno będą osoby, które uważają, że warzywa i owoce są Then I smaczniejsze. highly recommend you do that fast. Ja wam bardzo polecam taki post, Again, reminder, drink lots of water. ale jeszcze raz przypominam, trzeba pić dużo wody. Very important that you don't deprive your body of water. To jest bardzo ważne, żeby nie ograniczać ilości wody. So some other things you can abstain from is chocolates or sweets, Jeszcze inne rzeczy, od których można się wstrzymywać, to jest na przykład czekolada albo słodycze. anything containing sugar or high levels of sugar. Wszystko, co zawiera w sobie cukier, duże ilości tego cukru. And I'm sure in the last few years, most of you read how bad sugar is for us anyway. Myślę, że wszyscy czytaliśmy o tym, jak szkodliwy w ogóle jest dla nas cukier. And one of the nutritionist books I've read I jedna z książek na temat odżywiania się, którą czytałem, has actually said that sugar can be as addictive as a drug. mówi o tym, że cukier może uzależniać podobnie jak narkotyk. So taking part in a fast like this will help you break that addiction. Dlatego tego rodzaju post pomoże nam złamać tego rodzaju uzależnienie. If you just eat natural foods rather than all those processed foods. Lepiej jeść naturalną żywność zamiast tej, która jest wysoko przetworzona. Okay, that's the Daniel fast. Więc na tym polega post Daniela. A very common one, and a lot of people like to partake in this. Bardzo popularny post i wiele osób lubi go robić, But go and read the book of Daniel. ale przeczytajcie Księgę Daniela, You know, you're supposed to fast in secret. dlatego że powinno się pościć w ukryciu. But sometimes when people can't resist telling you, they say, I'm on a Daniel fast, A ludzie często nie mogą się oprzeć i się chwalą. Hej, jestem na poście Daniela. I like to say to them, because a little further down in Daniel, in the book I of lubię im Daniel, to mówić, ponieważ tam nieco dalej w Księdze Daniela it says when Daniel fasted, he didn't wash himself for 3 weeks. jest też napisane, że on nie tylko się wstrzymał od jedzenia, ale też się nie mył przez 3 So I always tygodnie. remind them to abstain from washing as well. Więc im przypominam wtedy, że należy też się przestać myć. And usually they don't tell me again when they're fasting. I potem już się nie chwalą, że poszczą. So the fourth one is also a very good one. A pomyślałem też, że to jest też bardzo dobry rodzaj And this is postu. one I've partaken in over the years that I've been a Christian. I to jest post, którego się podejmowałem przez te wszystkie lata, And this is kiedy called jestem an chrześcijaninem. occasional fast. Occasional. I to jest taki post okazjonalny. Yeah, so occasional fasting is when you might decide to skip one meal Okazjonalny post to jest wtedy, gdy na przykład opuszczamy jeden posiłek and spend that time in prayer i zamiast tego modlimy się w that tym you would czasie, that you would have used in preparation and eating and cleaning up. mamy czas do wykorzystania, który normalnie spędzilibyśmy na przygotowywaniu jedzenia, jedzeniu i potem sprzątaniu po Take jedzeniu. that time and spend it in prayer. Więc wykorzystajmy taki czas, żeby go spędzić w modlitwie. Because I also like to say that if you're fasting without praying, you're just on a diet. I też to powtórzę, że jeżeli pościmy nie modląc się, to po prostu jesteśmy na They diecie. go together.
To wtedy to post i modlitwa muszą iść Prayer razem. and fasting. Modlitwa i post. So the occasional fast can also involve maybe not eating for a day, a full day. Post okazjonalny może też polegać na niejedzeniu na przykład przez cały dzień. Or you decide on a regular basis, say once a week, to skip a meal or to skip a day of eating. Może też polegać na regularnym poszczeniu, na przykład cały dzień raz w tygodniu, albo opuszczaniu określonego And posiłku give that time to prayer and studying the Word. i wykorzystaniu tego czasu na modlitwę i czytanie Słowa. Doing it on an ongoing basis. I robienie tego w sposób regularny. So, and the other thing I wanted to emphasize as well is that you can spend that time also praying and interceding and fasting for somebody else. I chcę również podkreślić, że ten czas można wykorzystać na modlitwę i wstawianie się za kogoś innego. Spending time praying for that person to get breakthrough in their life. Na modlitwie o kogoś innego, żeby ten ktoś doznał przełomu. There was an interesting incident in the New Testament. Jest takie ciekawe zdarzenie w Nowym Testamencie. Jesus' disciples were trying to cast a demon out of someone, To jest ten moment, kiedy uczniowie próbują wypędzić demona z kogoś, and they weren't succeeding. ale im się to nie udaje. Jesus, of course, comes and casts the demon out. Potem przychodzi Jezus i wyrzuca tego demona. And when they asked him rather, why didn't it come out when we told it to? I potem uczniowie pytają Jezusa, dlaczego nam nie udało się wyrzucić tego demona? And Jesus said, this type only comes out with prayer and fasting. A Jezus im odpowiada, bo ten rodzaj wychodzi tylko przez modlitwę i post. So that's why it's good maybe to do occasional fasts so that you're prepared for situations of spiritual battle. Dlatego dobrze jest podjąć się takiego okazjonalnego postu, przygotowując się do jakiejś duchowej bitwy. And this also applies with the fifth one, To również dotyczy czwartego rodzaju postu. which is called an open-ended fast. To jest taki post bez wyraźnego zakończenia. This is where you start a fast, Czyli zaczynamy post, maybe doing any of the above, the occasional or the partial, zaczynamy go jako post okazjonalny albo jako post częściowy, even a full fast, może nawet całkowity. and you carry on with this until you hear from God. I kontynuujemy ten post tak długo, aż Bóg nam nie powie, żeby And przestać. once you've heard from God, you can break fast. I potem, gdy Bóg nam to powie, możemy zakończyć post. Interesting that the English word for breakfast is two words, break fast. Co ciekawe, angielskie słowo breakfast, czyli śniadanie, składa się z dwóch słów, break i fast, czyli jakby zakończyć post. It comes from not eating all night and then you eat again in the morning, you breakfast. Prawdopodobnie chodzi o poszczenie w ciągu nocy i potem jakby zakończamy ten post jedząc śniadanie. And the sixth one is one we talked about a bit the last time I taught on fasting. Potem mamy szósty rodzaj postu. These are fasting from distractions in life. I to jest post od rzeczy, które nas rozpraszają. Leisure activities that get in the way of your relationship with God. To są nasze takie zajęcia służące rozrywce, które nas odciągają od Boga. This could be taking an indefinite break from social media, Może chodzić na przykład o post od mediów społecznościowych, which is almost as addictive as sugar. które jest prawdopodobnie tak uzależniające jak cukier. Taking a break from watching TV at night. Może chodzić o zaprzestanie oglądania And telewizji you'll be amazed how wieczorem, much extra time you have if a you do potem that. człowiek jest zdumiony, jak ma wiele dodatkowego czasu. Maybe taking a break from exercise, Być może chodzi Sport. o sport, o jakieś ćwiczenia, take a break from your phone. a może o post od telefonu, Yeah, and video games, all these things. od gier wideo, wszystkich tego rodzaju rzeczy. And one, perhaps you're a workaholic. You work a lot, a lot of extended hours. A może jesteś pracocholikiem i na przykład pracujesz bardzo długo codziennie. Take a break from that and spend it with your family. To może trzeba zrobić przerwę i spędzić ten czas z rodziną. Because a lot of these can be disruptive to your walk with God. Wiele z tych rzeczy może nas odciągać od naszego życia z Bogiem. And stepping away from them for a period of time will give you so much more time to spend with the Lord. I wtedy zaprzestanie tych rzeczy na jakiś czas da nam wiele czasu, który możemy spędzić w relacji z Bogiem. And when you take a break from this, it can help you break the habit. A również
odsuwając te rzeczy na pewien czas, możemy się pozbyć uzależnienia od nich. The last one today I jeszcze jeden, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, is a group fast. to jest post grupowy. I like to refer to it as a corporate fast Ja to lubię nazywać właśnie postem grupowym, because corporate refers to a body. ale też takim postem korporacyjnym, co odnosi się do po prostu ciała. Where we as a body decide we're going to fast for a particular reason. Dlatego, że my wspólnie jako ciało pościmy z jakiegoś określonego powodu. We as a body are going to now go on whichever fast we decide, Daniel or any of the others, Wspólnie decydujemy się na przejście jakiegoś postu, to może być post Daniela albo jakiś inny, because we want to pray into a situation in church or in our city or in our nation. bo chcemy się modlić o określoną sytuację w kościele, w naszym mieście albo w naszym kraju. We see times in the Bible where the groups of people have got together when there was a drought. Widzimy takie przypadki opisane w Biblii, gdy grupy ludzi schodziły się razem, na przykład w przypadku, gdy była susza. They got together, they fasted, they prayed, and God brought rain. Oni się gromadzili po to, żeby się modlić i pościć, żeby Bóg spuścił deszcz. So I left this type of fast for the last because we want to go into a fast as a church. Zostawiłem ten post na koniec, dlatego że chcemy zrobić taki rodzaj postu jako And we will Kościół. be talking more about this later because it's going to be as we approach Easter. Będziemy o tym mówić jeszcze później, dlatego że to będzie bliżej Wielkanocy. And Wojtek will share more about this as we get closer to Easter. I Wojtek na pewno będzie więcej o tym mówił właśnie, gdy już będzie bliżej So I want Wielkanocy. to close by saying this. Chciałbym zakończyć mówiąc coś takiego. When you fast, Gdy pościsz, as Jesus said, when you fast, gdy pościcie, tak jak powiedział Jezus, but I'm saying use wisdom. to powtórzę to, używajcie mądrości. Don't do any fast if you're not well, Nie próbujcie tego, jeżeli nie jesteście zdrowi, or do the Daniel fast if you're not well. albo jeżeli nie jesteście zdrowi, to zróbcie post Daniela. When you fast, drink lots of water, I say again. I powtórzę, pijcie wówczas dużo wody. Be aware of temptation Bądźcie świadomi pokus, jakie przyjdą. and always read Isaiah 58. I zawsze czytajcie 58 rozdział Księgi Izajasza. Remember I said Isaiah 58 tells us the type of fast that God doesn't want, Dlatego, że w tym rozdziale jest opisane, jakiego postu Bóg nie chce, that does not please him, jaki rodzaj postu jemu się nie and he podoba. tells of the type of fast that does please him. I również mówi o tym, jaki post jemu się podoba. So all it remains for me to say is God bless you. A więc chcę powiedzieć, niech was Bóg błogosławi, God gives you strength. God give you strength niech Bóg da wam for siłę when you fast. wtedy, gdy będziecie pościć. And please feel free to gather a few friends around you and fast together as I well. jeżeli będziecie mieć taką ochotę, umówcie się z przyjaciółmi i poście razem. Amen. Amen. So just a reminder, A więc jeszcze gwoli przypomnienia, we're not doing tea or coffee. nie będzie kawy i herbaty. Yes, thank you. But there is water there at the back, but please don't take it outside. Just drink it here inside. Jest natomiast woda, ale proszę nie wynoście ją na zewnątrz, tylko tutaj w tej salce pijcie. And Benna just reminded me of the most important announcement. I Bena właśnie mi przypomniała o najważniejszym ogłoszeniu. We are having a prayer meeting this afternoon. Dziś po południu jest spotkanie modlitewne. It's going to be at 4 o'clock this afternoon, Będzie o 16:00 and it's going to be at our place because Wojtek's away. i ono będzie u nas w domu, ponieważ Wojtka nie ma. So if you want to know where we stay, come and talk to us. We will explain to you where it is. It'll be at 4 o'clock. Jeżeli macie ochotę przyjechać, to podejdźcie do nas, powiemy wam dokładnie, gdzie to jest. God bless you. Have a wonderful week. Niech was Bóg błogosławi i życzę Amen. wspaniałego tygodnia. Amen.